piosenką zaczynał się serial dla dzieci. Na potrzeby językowe wielu krajów słowa piosenki nieco różniły się z oryginalnie przetłumaczonym tekstem, jednak jego treść zachowywała sedno przekazu. To tak gwoli wstępu. Wypada mi się przywitać, zanim opowiem wam kilka historii związanych zarówno z serialem, jak i z książką, na podstawie której powstał 13-odcinkowy film. Przybliżę wam historię niesfornej Pippi i jej przyjaciół. Zdradzę, jak teraz wyglądają i czym obecnie się zajmują. Opowiem również o kulcie Pippi, który wciąż jest żywy w pewnym parku rozrywki. To oczywiście nie wszystko, co przygotowałem w tym wideo. Jeśli wytrwacie do końca, poznacie fakty, o których nie wiedzieliście. Tak więc, nie przedłużając, witajcie i pozostańcie ze mną do końca filmu. Scania, Ikea, Volvo, Abba, Nobel czy Avicii to jedynie kilka najpopularniejszych skojarzeń ze Szwecją. Wśród innych, nie mniej znanych, znajduje się Pippi Longstrump i autorka jej przygód Astrid Lindgren. Pokolenie 3 dekad, począwszy od lat 60., wychowało się na filmach o Pippi Pończoszance, jednak historia tej książkowej postaci powstała już w 1941 roku. Po 4 latach pojawiła się pierwsza książka, która przez 50 lat oparła się cenzurze w znaczeniu poprawności politycznej, ale do tego jeszcze wrócimy. O samej książce i jej autorce również opowiem nieco później. Teraz przyjrzyjmy się samej bohaterce. Ci, którzy oglądali serial produkcji szwedzko-niemieckiej z 1969 roku, wiedzą, że Pippi Pończoszanka lub Fizia, Pippilotta Victualia, Rulgardina Krusmynta, Efraimsdotter Longstrump, czyli Pippi, ma 9 lat. Marchewkowo-rude włosy, splecione w 2 odstające warkoczyki i mnóstwo piegów. Nosi przykrótką, połataną sukienkę, opadające pończochy i dużo za duże czarne buty. Mieszka całkiem sama, jedynie z małpką panem Nilsonem i koniem, w willi Śmiesznotce, w małym miasteczku. Jej matka nie żyje, a ojciec, kapitan Pończocha, pływa na morzu. Jednak Pippi, najsilniejsza dziewczynka na świecie z torbą pełną złotych monet, doskonale sobie radzi bez pomocy, ignorując bądź odrzucając wszelkie próby ingerencji w jej życie, czy to umieszczenia jej w domu dziecka, czy zmuszenia do chodzenia do szkoły. Jej zachowanie i wypowiedzi często obnażają hipokryzję dorosłych, dbających bardziej o zewnętrzne pozory niż wyższe wartości. Sama Pippi, mimo ciągle popełnianych niezręczności i skłonności do opowiadania niestworzonych historii, zawsze kieruje się dobrem innych, spiesząc na ratunek słabszym i poszkodowanym. Bardzo ciekawa jest historia powstania powieści o Pippi. Zimą 1941 roku 7-letnia córka Lindgren, Corin, zachorowała na zapalenie płuc i powiedziała matce, że chciałaby usłyszeć historię Pippi Pończoszanki. Lindgren zaczęła opowiadać historię, a historie o Pippi bawiły zarówno Karin, jak i jej przyjaciółki. Kiedy pewnego dnia w marcu 1944 roku Lindgren skręciła stopę, musiała się wstrzymać z opowiadaniem historii o zuchwałej dziewczynce. Jednak przez ten czas spisywała swoje historie. Na swoje 10. urodziny w maju 1944 roku Corin otrzymała w prezencie spisane opowiadania. Tuż potem była już gotowa książka zatytułowana Pippi Longstrump. Po początkowym odrzuceniu przez wydawnictwo Bonniers książka została opublikowana w listopadzie 1945 roku przez wydawnictwo Reuben Oxyrin. Potem ukazały się jeszcze 2 powieści i kilka krótszych opowiadań oraz książek obrazkowych. Koniec końców książkę przetłumaczono na 79 języków. Przyznacie, że to imponujące. Ale wróćmy do filmu, na którym wielu z nas się wychowało.
Sama Pippi bez dyskusji jest postacią niewiarygodnie kolorową. Nietuzinkowi są również pozostali bohaterowie wspomnianego filmu. Zacznijmy od przyjaciół złotowłosej dziewczynki, to Tommy i Anika. Są rodzeństwem i sąsiadami Pippi. W przeciwieństwie do Pippi są bardziej posłuszni i schludni. Próbują znaleźć równowagę między spełnianiem życzeń rodziców, swoich własnych i oczywiście Pippi. Są pod jej ogromnym wpływem, co często stawia ich w niezręcznych sytuacjach. Anika boi się zwariowanych pomysłów i wynalazków Pippi, ale Tommy jest bardziej odważny i z ochotą godzi się na uczestnictwo w jej zabawach. Teraz parę słów o aktorach odgrywających główne role. Inger Nilsson zagrała Pippi, Per Sundberg Tommy'ego, a Maria Persson zagrała Anikę. Na przestrzeni lat Inger pojawiała się w centrum uwagi, ale jej filmowi przyjaciele nie udzielali się zbyt często publicznie. Maria Persson, grająca Anikę, chciała kontynuować karierę aktorską. Przez pewien czas uczęszczała do szkoły teatralnej, ale zdała sobie sprawę, że zbyt często kojarzono ją z rolą Aniki z filmów o Pippi. Została pielęgniarką, poznała Hiszpana i przeprowadziła się na Majorkę. Pracowała tam w barach, a ostatnio w opiece nad osobami starszymi. Z kolei Per Sundberg pozostał w Szwecji dłużej. Obecnie mieszka również w Hiszpanii. Per urodził się w 1957 roku w Sztokholmie i w tym roku skończy 68 lat. Podobnie jak w przypadku Marii, kariera aktorska Pera również nie trwała długo. W wieku 13 lat całkowicie zrezygnował z branży filmowej, aby poświęcić się nauce. Po filmach o Pippi w mieście roiło się od rozhisteryzowanych młodych wielbicielek, co uprzykrzało mu życie. Mówił, że czuł się wypalony. Nie chciał już kontynuować kariery filmowej. Skończył studia w Lund i skupił się na karierze biznesmena. Pomimo, że już dawno rozstał się z aktorstwem, od czasu do czasu pojawiał się w centrum uwagi. Kilka lat temu wystąpił w filmie dokumentalnym o Pippi i ciepło opowiadał o wrażeniach związanych z kręceniem filmu. Choć minęło wiele lat od dzieciństwa tych trojga, do dziś utrzymują oni ze sobą bliskie relacje. Pamiętacie małpkę Pippi? To pan Nilsson. W książkach jest to wiewiórka ziemna, w filmach zaś małpa Saimiri. Małpka występująca w filmach została wypożyczona od rodziny ze Sztokholmu. Ponieważ pan Nilsson zachowywał się nie do zniesienia w trakcie kręcenia filmu, wykreślono go z czasem ze scenariusza i odesłano rodzinie. Odtwórczyni Pippi często narzekała, że to niesforne zwierzątko, które szczypało, gryzło i drapało. Mały starzec to koń Pippi. Mieszka w kuchni i uwielbia cukier. Cechą charakterystyczną jest to, że jest pełen dużych czarnych plam, co jest odmianą pręgowanego umaszczenia konia. W filmach centki konia nie są prawdziwe, lecz zostały namalowane przed rozpoczęciem zdjęć. Mały staruszek po raz pierwszy otrzymał swój przydomek w serialu telewizyjnym z 1969 roku. W książkach Astrid Lindgren o Pippi występuje pod nazwą Koń. Odtwórczyni roli Pippi pewnego dnia pogłaskała konia w studiu i powiedziała: „Tak, ty stary staruszku”, po czym reżyser i jego zespół uznali, że to doskonałe imię. W rzeczywistości imię małego staruszka brzmiało pierwotnie Il-Bati. Ostatnie lata swojego życia spędził w Lidholmen w Wallentunie. Dożył niemal 25 lat. Panna Pryselius, samozwańcza strażniczka moralności, która nieustannie popada w konflikty z pogodną Pippi. Jest osobą, która wszystko wie, ma dobre kontakty zarówno z władzami miasta, jak i mieszkańcami.
Najbardziej zależy jej na tym, by dzieci grzecznie się bawiły. Poza tym pruska dziewka lubi chodzić do kawiarni i plotkować. Znacie tych panów? To Kling i Klang. To dwaj nie do końca kompetentni policjanci, którym mimo wielu wysiłków nie udaje się nakłonić Pipi do przeprowadzki do sierocińca. W książkach brakuje imion. Poznaliśmy je dopiero w filmach. Kling to ten wyższy, a Klang to ten mały. Jest postrzegany jako nieco inteligentniejszy i bardziej samodzielny niż jego długi kompan. Nie wiem, czy pamiętacie tych dwóch. To Dunder, Carlson i Bloom. To włamywacze, których celem jest walizeczka Pipi ze złotymi monetami. Dunder Carlson jest mniejszy i szczuplejszy. Często jeździ z Bloomem. Bloom jest łagodniejszy i często odrobinę marudny. Pamiętacie ich? Kapitan Efraim Longstrump, ojciec Pipi. To kapitan statku Hoppetussa i król murzynów, a także wielki idol Pipi. W nowszych książkach Pipi król murzynów został zastąpiony przez władcę kurekuretów. W nowym wydaniu księgi z 2015 roku, częściowo zmienionym przez samą Astrid Lindgren, jest on nazywany królem mórz południowych. No, to ta sfera poprawności politycznej, o której mówiłem. Na castingu do roli Pipi przesłuchano około 8000 dziewczynek w całej Szwecji. Jeżdżono od miasta do miasta, aż do spotkania Inger. Wtedy wszyscy w pokoju przesłuchań byli pewni, że to właśnie ta dziewczynka będzie najlepszym wyborem. Odtwórczyni Pipi nigdy nie przeczytała książki o przygodach swojej bohaterki, mimo że w domu ma wszystkie książki, w tym te, które dostała od samej Astrid Lindgren. Gdy zdjęcia rozpoczęły się zimą 1968 roku w Røros w Norwegii, okazało się, że Inger Nilsson nie była tak nieustraszona jak grana przez nią postać. Pobyt w Norwegii był dla mnie czymś wyjątkowym, ale dzwoniłam do domu każdej nocy, mówiła Inger. Do chwili wyjazdu na zdjęcia do Norwegii 9-latka jedynie raz przez tydzień była bez rodziców. Wtedy odwiedziła swoich kuzynów. W scenach, w których Inger nie odważyła się na nic, musiał wkroczyć jej kolega Per, grający Tomiego. To było ekscytujące, filmowali z tyłu, więc nie można było zobaczyć, że to ja. Ale to byłem ja, przebrany za Pipi, mówił Per Sundberg, który między innymi zagrał Pipi w scenie, w której trzymał pytona. Już wspominałem o małpce, która nie była zbytnio przyjazna ekipie filmowej. Dodam jedynie, że pan Nilsson potrafił mocno ugryźć, a nawet wysikać się i zrobić kupę na filmową Pipi. Uff. Poza serialem, którego fragmenty właśnie oglądacie, zostały jeszcze wyprodukowane filmy animowane oraz amerykańska wersja serialu z 1988 roku. Znakomicie, panie Nilsson. Nie jesteś najpiękniejszy, za to mądry i kochany. Co Astrid Lindgren sądziła o tym filmie? W 1995 roku z okazji 50. rocznicy urodzin Pipi powiedziała w wywiadzie dla magazynu V. Prawdę mówiąc, nigdy nie chciałam nakręcić filmu o Pipi. Przyjechał facet z Ameryki i powiedział, że koniecznie chcą nakręcić film o Pipi. Ponieważ, jak mówił, amerykańskie dzieci widzą i słyszą tylko przemoc, więc muszą przyzwyczaić się do kogoś, kto jest miły. A taką osobą jest Pipi.
A potem pomyślałam, że jeśli udało mi się zmniejszyć skalę przemocy w Ameryce, to znaczy, że tak musiał się stać. Ale potem obejrzałam film i był tak zły, że... I tu brak cytatu. Domyślcie się sami. Poza niezliczonymi publikacjami książki, komiksów, rysowanek były i są w dalszym ciągu przedstawienia teatralne, inscenizacje w parkach dla dzieci oraz musicale. Nie można pominąć aspektu komercyjnego branży reklamowej i zabawkarskiej. Jednak to, co najbardziej stymuluje do kultywowania pamięci o rudowłosej dziewczynce, to miejsca, w których można dotknąć jej świata. Najlepszym przykładem jest miejscowość Vimmerby, w której urodziła się Astrid Lindgren. Domyślacie się, że jedną z głównych atrakcji jest dom Pippi i wszelkie aktywności związane z jej osobą. Oczywiście Astrid napisała wiele wspaniałych książek, których to bohaterowie również w jej świecie są uhonorowani. Ale nie o nich jest ten film, który właśnie dobiega końca. Zastanawiałem się, jak zgrabnie podsumować całość i postanowiłem zostawić to wam, każdemu widzowi z osobna. Jeśli oglądacie te wideo do końca, oznacza to, że macie wspaniałe wspomnienia z tą postacią. Nieważne, czy poznaliście jej przygody z książki, czy z filmu. Ważne, czy poznawanie jej przygód sprawiło wam radość. Kończąc to wideo, chciałbym zaprosić was do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Sprawicie mi wielką przyjemność, jeśli zostawicie komentarz pod filmem i dołączycie do grona subskrybentów. Jeśli podobał ci się film, daj kciuka w górę. Jeśli nie, nic nie rób. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia.